Babciu, mam ci coś ważnego do powiedzenia. Powiem ci, jak przyjdę. Według wspomnienia babci Janiny, przytoczonego w książce dziennikarza Janusza Szostaka, właśnie takie słowa Iwona Wieczorek miała wypowiedzieć podczas ostatniej wizyty u dziadków. Było to około tygodnia przed jej zaginięciem. Iwona miała obiecać, że wkrótce ponownie ich odwiedzi, że wtedy usiądzie z babcią i wyjaśni, o co chodzi. Do kolejnego spotkania jednak nie doszło. Nad ranem 17 lipca 2010 roku 19-letnia Iwona zniknęła podczas samotnego powrotu z Sopotu do domu w Gdańsku. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, co chciała powiedzieć. I właśnie dlatego jedno krótkie zdanie stało się początkiem jednej z najbardziej niepokojących teorii w tej sprawie. Czy Iwona naprawdę nosiła w sobie sekret? Czy chodziło o zwykły problem młodej dziewczyny? O związek, konflikt albo decyzję, której obawiała się powiedzieć najbliższym? A może wiedziała o czymś, co mogło zagrozić innej osobie? I czy właśnie ta wiedza mogła stać się jej wyrokiem? Relacje babci znamy z publikacji Janusza Szostaka. Według przytoczonego przez niego wspomnienia, Iwona odwiedziła dziadków około tygodnia przed zaginięciem. Zapowiedziała następną wizytę i powiedziała, że ma babci coś ważnego do przekazania. Babcia miała później zastanawiać się, czego mogła dotyczyć niedokończona rozmowa. Trzeba jednak od razu powiedzieć o ważnej sprzeczności. W 2023 roku matka Iwony stwierdziła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że po publikacji książki osobiście zapytała teściową o tę historię. Według niej babcia zaprzeczyła, aby wnuczka mówiła o tajemnicy albo zapowiadała przekazanie czegoś ważnego. Matka zaznaczyła, że podczas tej rozmowy obecna była również inna osoba. Mamy więc dwie wersje. W pierwszej babcia wspomina ostatnie spotkanie i słowa Iwony o ważnej sprawie. W drugiej ta sama babcia ma później zaprzeczać, że podobne zdanie kiedykolwiek padło. Nie znamy publicznie dostępnego nagrania rozmowy przeprowadzonej przez Szostaka. Nie opublikowano również dokumentu, który jednoznacznie rozstrzygałby ten spór. Nie oznacza to, że wspomnienie babci należy odrzucić. Oznacza jednak, że budując na nim teorię dotyczącą motywu zaginięcia, trzeba zachować ostrożność. Jedno zdanie może być bardzo ważnym śladem. Może być również wspomnieniem, które po latach zostało inaczej zapamiętane, zapisane albo zinterpretowane. A w sprawie Iwony Wieczorek interpretacje bardzo często zaczynały żyć własnym życiem. Tej nocy Iwona bawiła się ze znajomymi w Sopocie. Po sprzeczce opuściła ich towarzystwo i postanowiła wrócić do domu pieszo. O godzinie 4:12 monitoring zarejestrował ją przy wejściu na plażę numer 63 w Jelitkowie. Od mieszkania dzieliło ją około 2 kilometrów. Do domu jednak nigdy nie dotarła. Jeżeli rzeczywiście miała babci coś ważnego do powiedzenia, pojawia się podstawowe pytanie. Czy wydarzenia z ostatniej nocy miały jakikolwiek związek z tajemnicą zapowiedzianą tydzień wcześniej? Nie ma publicznego dowodu, że tak było. Ale właśnie w tym miejscu do historii wchodzi drugi element, który przez lata rozpalał wyobraźnię opinii publicznej. Pieniądze. Po zaginięciu zaczęła krążyć informacja o kopercie z dużą kwotą gotówki, która miała znajdować się w pokoju Iwony. W części późniejszych publikacji pojawiała się konkretna suma – około 20 000 złotych. Skąd 19-letnia dziewczyna miałaby mieć taką kwotę? Czy pieniądze należały do niej? Czy były oszczędnościami kogoś z rodziny? A może, jak sugerowali niektórzy, stanowiły zapłatę za milczenie? Były policjant Marek Dyjasz, który analizował tę sprawę, publicznie zwracał uwagę na kopertę. W rozmowie z Polską Agencją Prasową mówił o sporej sumie pieniędzy i pytał, skąd Iwona mogła ją mieć. Łączył ten wątek ze swoją hipotezą, że dziewczyna posiadała tajemnicę, o której nie chciały mówić osoby z jej otoczenia. W późniejszej rozmowie Dyjasz poszedł dalej. Stwierdził, że jego zdaniem Iwona mogła szantażować osobę, która płaciła jej za milczenie. Za istotne uznał połączenie 3 elementów: gotówki w pokoju, słów skierowanych do babci oraz przekonania, że Iwona znała osobę odpowiedzialną za jej śmierć. To jednak teoria byłego funkcjonariusza.
Nie jest to oficjalne ustalenie prokuratury ani fakt potwierdzony przez sąd. Dyjasz nie przedstawił publicznego dowodu, że pieniądze należały do Iwony, że pochodziły od szantażowanej osoby albo że miały jakikolwiek związek z jej zaginięciem. Matka Iwony przedstawiła zupełnie inne wyjaśnienie. Według Iwony Główczyńskiej pieniądze należały do niej i były przeznaczone na zakupy związane z prowadzonym salonem fryzjerskim. Koperta miała znajdować się w pokoju córki, ale nie oznaczało to, że gotówka była własnością Iwony. Matka zwróciła również uwagę na prostą sprzeczność. Podczas ostatniej imprezy Iwona miała pożyczyć od koleżanki 60 złotych. Nie miała też pieniędzy na taksówkę. Zdaniem matki byłoby to trudne do wyjaśnienia, gdyby dziewczyna rzeczywiście dysponowała ukrytymi 20 000 złotych. To nie rozstrzyga całej sprawy. Gotówka mogła należeć do matki, mogła należeć do Iwony. Mogła również znaleźć się w pokoju z powodów, których publicznie nie znamy. Najważniejsze jest jednak to, że w dostępnych materiałach nie ma dowodu łączącego tę kopertę z przestępstwem. Nie ma potwierdzonego przekazania pieniędzy Iwonie. Nie ma wiadomości dotyczących szantażu. Nie ma ujawnionej osoby, która miałaby jej płacić. Nie ma także publicznie znanego materiału wskazującego, że sama Iwona uważała tę gotówkę za swoją. Mimo to teoria o pieniądzach za milczenie jest niezwykle sugestywna. Łączy się z ostatnimi słowami do babci niemal idealnie. Młoda dziewczyna zna niebezpieczny sekret. Dostaje pieniądze, aby milczała. W pewnym momencie postanawia zwierzyć się zaufanej osobie. Ktoś dowiaduje się o jej planach i postanawia ją uciszyć. To gotowy scenariusz kryminalny. Problem w tym, że prawdziwe śledztwo nie może być budowane wyłącznie na tym, że kilka elementów dobrze do siebie pasuje. Potrzebny jest dowód, przelew, wiadomość, nagranie, zeznanie potwierdzone przez inne źródło, odciski, ślad biologiczny albo dokument wskazujący pochodzenie pieniędzy. Bez tego pozostaje hipoteza. Kolejna teoria dotyczyła ciąży. Marek Dyjasz publicznie sugerował, że Iwona mogła spodziewać się dziecka, a ujawnienie tego faktu mogłoby zagrozić życiu prywatnemu lub zawodowemu ojca. Według tej wersji sprawca miałby szczególny powód, aby ukryć ciało, ponieważ badanie zwłok mogłoby wykazać ciążę i znacząco zawęzić krąg podejrzanych. Sam Dyjasz przyznał jednak, że nie posiada dowodów na tę tezę. Matka Iwony odrzuciła tę wersję. Powiedziała, że nie zna żadnych faktów wskazujących na ciążę córki. Podkreślała również, że miały dobre relacje i że w takiej sytuacji wspierałaby Iwonę. Nie ma publicznie znanego wyniku badania, wiadomości, dokumentacji medycznej ani relacji lekarza potwierdzającej ciążę. Teoria może więc istnieć wyłącznie jako jedna z rozważanych możliwości, a nie jako ustalony motyw. Podobnie jest ze słowami o zmowie milczenia. Marek Dyjasz uważał, że osoby z otoczenia Iwony nie mówiły całej prawdy. Twierdził, że ludzie mogli ukrywać niektóre fakty, ponieważ bali się zainteresowania policji, konsekwencji własnego zachowania albo publicznego napiętnowania. To możliwe, ale zmowa milczenia może oznaczać bardzo różne rzeczy. Może opisywać świadome, wspólnie zaplanowane ukrywanie przestępstwa. Może też oznaczać, że kilka osób niezależnie od siebie przemilczało drobne informacje, ponieważ bały się kłopotów. Ktoś mógł nie powiedzieć o narkotykach, aby nie narazić się na zarzuty. Ktoś mógł ukryć prywatną relację. Ktoś mógł skłamać o godzinie powrotu, obecności w klubie albo rozmowie z Iwoną. Nie oznacza to automatycznie, że taka osoba wiedziała, co stało się z dziewczyną. Dyjasz przedstawiał zmowę milczenia jako swoją ocenę zachowania otoczenia Iwony. Nie jest to prawomocnie potwierdzony fakt, że konkretna grupa wspólnie ukrywała zabójstwo. Dlaczego jednak historie o tajemnicy, pieniądzach i milczeniu stały się tak silne? Jedną z odpowiedzi są błędy popełnione na samym początku poszukiwań. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że zaginięciu Iwony nadano niewłaściwą, drugą kategorię poszukiwań, choć okoliczności uzasadniały kategorię pierwszą,
stosowaną w sytuacji możliwego zagrożenia życia lub podejrzenia przestępstwa. Konsekwencje były poważne. Dokładniejsze przeszukiwanie terenu rozpoczęto dopiero po 3 dniach. Psów szkolonych do odnajdywania zwłok użyto po 10 dniach. Monitoring z obiektów położonych na prawdopodobnej trasie Iwony zaczęto zabezpieczać dopiero po 7 dniach. Część kamer przechowywała materiały jedynie przez kilkanaście godzin lub kilka dni. Potencjalnie ważne nagrania zostały więc bezpowrotnie nadpisane. Gdyby zabezpieczono je natychmiast, być może można byłoby ustalić, czy Iwona rzeczywiście szła do domu, czy zatrzymał się przy niej samochód, czy spotkała znajomą osobę, czy ktoś podążał za nią przez dłuższy czas, albo czy po godzinie 4:12 skręciła w zupełnie inną stronę. Kiedy materialny ślad zostaje utracony, jego miejsce zajmują zeznania, wspomnienia i domysły. Jedna niejasna wypowiedź zaczyna mieć większe znaczenie niż powinna. Koperta z pieniędzmi staje się możliwym motywem, a niedokończona rozmowa z babcią zaczyna być interpretowana jak ostrzeżenie przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. W sprawie pojawiały się również inne pieniądze, których nie należy mylić z gotówką opisywaną w pokoju. 10 dni po zaginięciu prezydent Sopotu wyznaczył nagrodę w wysokości 20 000 złotych za informacje mogące pomóc w odnalezieniu Iwony. Była to oficjalna nagroda związana z poszukiwaniami. Nie miała związku z kopertą ani teorią szantażu. 2 miesiące później matka Iwony otrzymała wiadomości od człowieka żądającego 800 000 złotych za rzekome uwolnienie córki. Nadawca twierdził, że Iwona jest przetrzymywana na Śląsku. Obiecał dowód w postaci zdjęcia dziewczyny z aktualną gazetą. Fotografia okazała się fotomontażem. Sąd ustalił, że mężczyzna nie posiadał żadnej wiedzy o miejscu pobytu Iwony. Został skazany na 7 lat więzienia za próbę wyłudzenia pieniędzy od jej matki. Ten wątek jest udokumentowany. Nie dowodzi jednak, że Iwona była wcześniej zaangażowana w szantaż. Pokazuje coś innego. Pokazuje, jak szybko tragedia rodziny przyciągnęła ludzi gotowych wykorzystać brak odpowiedzi, medialny rozgłos i desperację matki. W sprawie Iwony pieniądze pojawiają się więc w co najmniej 3 całkowicie różnych kontekstach. Jest koperta, której pochodzenie stało się przedmiotem publicznego sporu. Jest oficjalna nagroda za pomoc w poszukiwaniach. Jest również przestępcza próba wyłudzenia 800 000 złotych. Łączenie tych historii w jedną narrację może stworzyć wrażenie, że pieniądze od początku stanowiły centrum zaginięcia. Publicznie dostępne dowody tego nie potwierdzają. Najbardziej fascynujący pozostaje więc sekret. Bo nawet jeżeli przyjmiemy, że Iwona naprawdę powiedziała babci, że ma jej coś ważnego do przekazania, nadal nie wiemy, czego dotyczyła ta rozmowa. Mogła chodzić o związek, o konflikt, o wakacyjne plany, o rodzinny problem, o decyzję dotyczącą przyszłości, albo o wydarzenie, które nie miało żadnego związku z późniejszym zaginięciem. Po tragedii niemal każda niedokończona rozmowa zaczyna wyglądać jak zapowiedź. Każde dziwne zachowanie nabiera nowego znaczenia. Każdy przedmiot pozostawiony w pokoju może zostać uznany za wskazówkę. Ale to, że dana historia jest przejmująca, nie oznacza jeszcze, że prowadzi do rozwiązania. Czy sekret stał się wyrokiem? Nie możemy tego wykluczyć. Nie możemy jednak również stwierdzić, że tak było. Nie wiemy, czy ważna informacja rzeczywiście istniała. Nie znamy jej treści. Nie udowodniono, że pieniądze należały do Iwony. Nie potwierdzono, że pochodziły z szantażu. Nie ma dowodu na ciążę. Nie wykazano również, że osoba odpowiedzialna za zniknięcie Iwony działała po to, aby powstrzymać ją przed ujawnieniem tajemnicy. Wiemy natomiast, że 19-letnia dziewczyna zaginęła niespełna tydzień po spotkaniu z dziadkami. Wiemy, że ostatni znany monitoring zarejestrował ją o godzinie 4:12 niedaleko domu. Wiemy również, że część obiektywnych materiałów mogących pokazać dalszy przebieg jej drogi została utracona przez opóźnienia w pierwszych dniach poszukiwań. Być może w dokumentach rzeczywiście znajduje się informacja, która połączona z kopertą i ostatnią rozmową pozwoliłaby zrozumieć motyw.
Być może ktoś z otoczenia Iwony nigdy nie powiedział wszystkiego, ale równie możliwe jest, że historia sekretu i pieniędzy stała się tak potężna właśnie dlatego, że nie można jej ani ostatecznie potwierdzić, ani całkowicie wykluczyć. Babciu, mam ci coś ważnego do powiedzenia. Powiem ci, jak przyjdę. Jeżeli te słowa rzeczywiście padły, są jednym z najbardziej przejmujących elementów tej sprawy. Nie dlatego, że dowodzą zbrodni, dlatego, że pozostawiają rozmowę bez zakończenia. Rozmowę, która mogła dotyczyć wszystkiego i której treści być może nigdy nie poznamy. Co waszym zdaniem jest bardziej prawdopodobne? Czy słowa do babci oraz koperta z pieniędzmi mogły dotyczyć tej samej sprawy? Czy wyjaśnienie matki dotyczące gotówki zamyka ten wątek? A może cała teoria o sekrecie odciąga uwagę od znacznie ważniejszych dowodów związanych z ostatnią drogą Iwony? Napiszcie w komentarzach, jak oceniacie ten trop. Pamiętajmy jednak, że hipoteza nie jest dowodem, a podejrzenie nie oznacza winy. W sprawie Iwony Wieczorek nadal brakuje najważniejszej odpowiedzi. Co wydarzyło się po godzinie 4:12 nad ranem 17 lipca 2010 roku?